No, tak to można jechać. Chociaż cały dzień dzisiaj ma być burzowy. Co zresztą widać. Będą omlet i śniadanie pyszne, a w tle lokalne śpiewy pieśniarzy. Drogę. Po śniadaniu i szybkich zakupach ruszam w dalszą drogę. Po nocy przespanej w hotelu. Na szczęście, bo planowałem nocleg nad jeziorem w okolicznych górach tam na wysokości 1100 metrów jezioro, ale w nocy dostałem tak w kości od gór i deszczu, że postanowiłem zanocować w hotelu Kurpes, w miejscowości Kurpes. I całe szczęście, bo rano budziłem się, była niesamowita ulewa, która trwała chyba parę godzin na pewno. Teraz też nie jest za urocza pogoda. Jest zimno, około 14 stopni. W ciągu dnia ma urosnąć do 17, także szykowałem się na Bośnie w upałach i górach. Góry są, upały były wczoraj, a dzisiaj jest ulewa i zimno. Plus jest taki, że jestem cały dzień na stoczu. W miejscowości na wysokości ponad 1000 metrów udaję się do miejscowości nad samym morzem, także cały dzień będę delikatnie zjeżdżał w dół. 150 km. Ostatni rzut oka na Kupres. Zakładam kurtkę, bo zaczyna znowu lać. No i lecę dalej. Będzie mnie trochę powstrzymywała ta kurtka, żeby się tak nie rozpędzać. Może mandatów nie dostanę dzięki temu tak wielu z fotoradarów. Ta kurtka działa jak żagiel, ale chroni przed deszczem. I ma kieszonkę na gaz, ewentualnie na cukierki na drogę. Szczyty w chmurach. Na chwilę przestało padać, nawet świeci słońce, jest gorąco się zrobiło w tym skafandrze ortalianowym, kamieniarze, okularach, ale przez chwilę tą, którą jechałem teraz w deszczu, było super. No, poza tym, że gdzieś tam dłonie mokną, to w środku czułem taki komfort ciepły, no i to wszystkim nie było mi mokro. I co najważniejsze, w oczy nie walą krople z piachem pod tył, dzięki tym okularom. Okulary nie są stolarskimi okularami, tylko takimi BHP do pracy na zakładach produkcyjnych. Chwyciłem w ostatniej chwili, wychodząc na rower. Jeszcze Anu się przydarzą. No i cały spotkanie rewelacyjnie. Czasem przede mną, no nie rozbieram się z tego spotkania. Spodziewam się, że za 10 minut przyleci to bardzo. Bośnia-Hercegowina. Kanton środkowo-południowy, już w zasadzie zbliżam się bardziej ku południu. 140 km całe, 38 stanu do celu. Szkoda, bo gdyby nie taką stronę, to udałoby się pojechać przez inną drogą trochę i zobaczyć takie dwa specyficzne, wysoko ulokowane jeziora czerwone i niebieskie. No zobaczymy. Może jeszcze się to zmieni. Zdecydowanie zmienił się krajobraz. Te łąki wyglądają już zupełnie inaczej. No i pojawiły się zdewastowane wojną wsie ze śladami po ostrzałach z artylerii
Chady po kulach. Bomba. Bo tak lunęło, od 10 km jadę po prostu w ulewie, oberwanie chmury. Morta wiodu że wszystko przemokło. Nie mogę wtedy do niego wejść do środka. Ale jakoś czekam. Schronienie na to jest tak zaczynało. Sometimes I feel like there's just no way to face another one-night stand with a big smile when I play. Sing those happy songs I sing as we travel place to place. Don't it seem like country music puts a big smile on your face? Don't it seem like country music puts a big smile on your face? Don't it seem like all your troubles can wander out in space? Don't it seem like
No i w takim oto deszczu dojechałem do granicy bośniacko-chorwackiej. No mnie lada moment Makarska za jakieś 2 godziny. 3. No i w takim warunkach właśnie się dojechało mi na pełnym deszczu, burzy. Przygotowałem. Prawie wszystko zostało. Musiałem się zatrzymać w centrum handlowego. Czapkę z daszkiem. Bez niej ani rusz. Tak leciał deszcz do oczu. Kaptur spadał, zasłaniał to. Nie dało się jechać. A z czapką jeździć. Morning doubts, I'm finding answers in silence. I've been reading my endless goals. Never mind, I'm losing track, but it's helping me to slow down. I need you to come back. There is much power in your words. You told me, honor your goals, yeah. You told me, enjoy the road. It is no the sacrifice. No i tak, po osiągnięciu celu pośredniego, czyli jej grana i spędzeniu nocy w apartamencie królewskim u Tonczyki znajomej, idę się przywitać z Adriatykiem gołą stopą. Całą noc lało, pół dnia dzisiaj lało do 12, teraz już jest po 1. Idę się przekąpać. Nie ma upału, jest dosyć nawet chłodno, jak na tutejsze warunki, za 21 stopni. I takimi schodkami sobie idę z góry na dół i lada moment dotknę stopą Adriatyku. Adriatyczny. Garstka turystów. Głównie Czesi, jak słyszę. Przyjemnie. Byłem na przejażdżkę. No to płyniemy.
tą kąpielą w morzu rozpoczynam przedostatni dzień podróży, ostatni dzień podróży rowerem z Igrane do Dubrownika, 140 km, po czym zanocuję tam. Rano spakuję rower w kartony albo sam, organizując karton z któregoś ze sklepów sportowych, albo w sklepie, który dzisiaj rano znalazłem w internecie. Zadzwoniłem, pan poinformował mnie, że ma usługę pakowania w karton, foliowania i jeszcze dowozu na lotnisko. Dzisiaj bawię się ostatnim dniem podróży kolarskiej. Mijam Far, Brać minąłem, później będzie wyspa Korcula, mniej więcej w tamtym kierunku. Widać w oddali tą górzystą. Ta niższa pierwsza to Chwar, ta dalej to Korcula. Później półwysep Pieliesacz, pany w porze letniej przez naszego rodaka Roberta Makłowicza. No i co? Później po drodze będę mijał kawałek Bośni, przejście graniczne, Neum. Rzuty oka na Igrane. Oto ono. Przed 10 minutami kąpałem się na przystani. Mniej więcej na środku kadru teraz. Skacząc z murku. Adriatyk, kanał Chwarski. Przede mną miejscowość Źwygoście. No i co? I na 19, między 19 a 20 powinienem dzisiaj zajechać do Dubrownika. Jest tam kilka hosteli, hoteli, apartamentów. Ale jak będzie ładna pogoda, to mówię, to matku dzisiaj zanocować ostatnie. Mimo słabszej pogody, kąpiele i tak wskazane. Morze w zanadrzu, na sięgu ręki. Przede mną za kilka kilometrów Hutowo Blato. Piękne jeziora. Słodka woda. Przyda się na ochłodę i na jej opłukanie z soli. Nie wiem, co o tym myśleć. Na poboczu znalazłem coś takiego. Rower do góry nogami. Podejrzewam, że złapał gumę. Nie miał zapasu, złapał stopa i pojechał gdzieś. Mekka surferska w Opuzen przy ujściu Neretwy. Piaseczek. Obozy surferskie. Ciekawe, czy w wodzie też jest piasek. No, to do złudzenia przypomina Półwysep Helski, stronę Zatoki Puckiej. Kurczę, korci aż się wykąpać. Młody niech koła zanurzy. I chyba na mnie też czas. Ja jadę tradycyjną drogą, bo jest krótsza, przez Bośnię, przez Przesmyk w Neum.
no ale dzięki temu ta droga jest pusta, bardziej pusta. Nie ma takiego ruchu. Ulala! Eho! No i jeszcze raz przywitam Bośnię i Hercegowinę. Przejście w Neum. Przez kilkanaście kilometrów będę jechał przez Bośnię, aby później znów zjawić się w Chorwacji. Do Dubrownika zostało 65 km. Pod górkę i pod wiatr. Znaczy pod górkę i z górkiem. Często te górki są. Natomiast wiatr jest cały czas. Pod wiatr. A to jest taka część końcówki Chorwacji, tuż za przejściem w Neum, która zawsze mnie zadziwia, bo jest to przepiękny kawałek morza lazurowego, Adriatyku, przeznaczona tylko na przemysł. Tam pod tymi beczkami są różne hodowle, z tego co kojarzę, muszli, ale wiem, że jakieś alkohole się przetrzymuje na sznurkach przywiązane do tych beczek, powiedzmy, nazwijmy to boi. Jest tego tutaj setki. I ani jednej plaży. Też wybrzeże jest zachęcające. No nie ma tu fal. Praktycznie w ogóle, bo jest prawie z każdej strony otoczone górami. Ta zatoka. Z tej strony stałym lądem, z tamtej strony półwyspem Miliet. No i taka to refleksja. Że kawał morza, nikt się nie kąpie, nikt nie pływa motorówkami, tylko wiszą sobie jakieś muszelki przywiązane do beczek, tudzież inne szampany czy wina, nie wiem. Do końca kiedyś Makłowicz opowiadał o tym, co oni tam trzymają, nawet pokazywał. Most Bystryna. A w oddali Dubrownik. Niezbyt zachęcająco wygląda ta pogoda tam. Patrz, ile tutaj tego jest. Beczek. Boi. Jeszcze raz rzut oka na Dubrownik. Tam Dubrownik, tam. Cały dzień taka chmura wisi z tej strony od Dubrownika. Zobaczymy, czy jest dziś smoczy, czy nie. Przynajmniej jest gorąco. Ciepło. O, gorąco nie, ale ciepło. Kolega z Niemiec ciśnie przede mną. Wyprzedził mnie przed chwilą. Ma szybszy rowerek, ale nie mógł mnie dogonić kilka kilometrów. Dogonił i mówi: What the fuck is going on here? No niech jedzie. Z Niemiec jedzie. No ale nie ma sakw, tylko ma wszystko pochowane w ramie. Tak zwany bike packing. I rowerek gravelowy. No, parę kilometrów szybciej na godzinę. Jest prawie północ, zostało parę minut. Dojechałem do hostelu w Dubrowniku. Ostatnia noc będzie w łóżeczku. Natomiast zostawiam sakwy i wszystkie bagaże, cięższe torby koło łóżka. Wsiadam na rower i jadę na Dubrownik zrobić rundę po śmietnikach. Będę szukał kartonu na rower, aby jutro spakować go do samolotu i żeby sobie bezpiecznie przeleciał, żeby mnie nie cofnęli z lotniska. No mam 3 miejscówki, które znalazłem na mapach Google'a, to sklepy rowerowe, które tutaj
mają lokalizację podpiętą na Google Maps, także zacznę od tego. No ale pewnie będę zaglądał w pod jakieś supermarkety i inne śmietniki po prostu w poszukiwaniu kartonu. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć rowerowy, typowy, taki, w którym będę mógł po prostu po odjęciu kierownicy i pedału włożyć jej koła, włożyć po prostu rower, upchać go kartonami, foliami dookoła i moimi bagażami, wrzucić do samolotu i w ten sposób przedostać się do Polski na Okęcie. Zobaczymy, myślę, że z 1,5 godziny, dopóki nie padnę. Siły są, jest ok. No Dubrownik jest górzysty, także tutaj co uliczka to góra, dół, góra, dół, góra, dół. No ale lecę, ruszam, zobaczymy, czy mi się coś uda znaleźć. Na plecach karton wielkości do roweru, znaleziony w sklepie rowerowym w Intersporcie w Dubrowniku, do którego wszedłem bez pozwolenia. Po prostu pracownik. Połaziłem, na klatce schodowej znalazłem 6 kartonów od rowerów, z czego 5 małych i jeden dosyć duży. Myślę, że mógłby jeszcze być ciut większy, ale chyba się w niego zmieszczę. Jest olbrzymi. Przewiązałem go sobie paskiem i tak sobie z nim jadę przez Dubrownik do Holsteru. No i nadszedł czas pożegnania. Tymczasem z Dubrownika, po nocy spędzonej w hostelu, pierwszy raz w życiu, zamierzam się spakować w karton na dworcu. Mam 2 godzinki do odjazdu. No i jechać na lotnisko na 13. Już na nim być. O 15:25 samolot powinien wystartować. Spakowanie roweru do tego kartonu zajęło mi 40 minut. Nie było takie proste. Pedały nie chciały się odkręcić. Reszta poszła gładko. Z tymi pedałami się namęczyłem. Reszta spraw to pakowanie tego wszystkiego folią, obładowanie bagażami, tak żeby się nic nie wysypało. No i poszło. No, rowerek ładnie spakowany. Stoi już zastreczowany w autobusie. Przypiąłem go pasami. Jadę na lotnisko. Mam obawę, że jest trochę za ciężki karton. Nie wiem, czy się zmieszczę w limicie 32 kg. Jest tam rower, bagażnik, 2 torby. Taka jedna na bagażnik, druga z Sanfa, a w nich szpiwory, ten tarp, parę ciuchów jako wypełniacze takie. No sam rower waży chyba 12 kg, torby z 10, może się zmieści w 30. Ostatki Dubrownika, parczek. No i lecę, zobaczymy. Za 40 minut na lotnisku okaże się, czy muszę przepakować, czy może dopłacić. W każdym bądź razie koszt spakowania tego roweru wyniósł mnie 0 zł. Karton znalazłem. Strecza pożyczył warsztat samochodowy w pobliżu dworca, który później odniosłem. W innym warsztacie pożyczyli mi porządny klucz do pedałów, bo nie mogłem sobie poradzić swoimi kombinerkami, za mocno były zakręcone. No i autobus okazało się, że mam jeszcze tańszy niż wczoraj w informacji pani powiedziała, bo wczoraj mówiła pani w informacji, że będzie kosztował transfer 10 euro, a dzisiaj podczas zakupu pani zaproponowała jazdę zwykłym autobusem numer 38 za 4 euro. Także podróż cała na dzisiaj mnie wyniesie 4 euro. Natomiast alternatywą było wykupienie usługi w sklepie rowerowym składającej się z 3 rzeczy, to znaczy spakowania roweru z kartonu i z transferu na lotnisko. Wszystko robi jeden gość. Daje karton, pakuje to wszystko do środka, wrzuca Cię do samochodu i zawozi na lotnisko. I koszt 80 euro.
postanowiłem na do it yourself. Jeszcze twoje telefony poczytać. No, dla tych warto zwrócić uwagę, że duże rowery są przeważnie w innych miejscach odprawiane. Tak zwany nadgabarytowy bagaż, oversized baggage. Wjeżdża w taką prześwietlarkę i leci dalej. A ja już z bagażem podręcznym. Na szczęście się udało. All around my body, you can feel it. When the fever's high, can't lose it. I haven't felt this good in a minute. And by the time the moon falls down and the morning rolls round, you can see me really down flight. Vibes on like I be feeling right, feeling right. Vibes on like I be feeling fine, feeling fine. Vibes on like I be. Żyłem w Dubrowniku i przyleciał na Okęcie. To nieco dziwaczne uczucie jechać tym rowerem po ulicy Wrocławskiej. Tym samym, który wczoraj jeździł po Dubrowniku. Parę dni wcześniej po górach dynarskich w Bośni. Tydzień temu moczył koła w Dunaju. A teraz wrócił na Wrocławską. Ale miło wrócić do domu. Swojsko. Dzieci czekają, Ania czeka. Nadszedł koniec podróży. Ahoj. Dobrodoszli. Dobry dan. Salam alejkum. Dzień dobry. Dobry wieczór. No, dzisiejszy plan na nocleg to dojechać do domu, umyć się, odsunąć kołdrę, zsunąć się pod nią i spać. Nie w hamaku, nie w hostelu, nie w hotelu, nie w pensjonacie, nie pod drzewem, nie na deszczu, nie na piasku. W domu.